Zasugerowaliście ostatnio, aby pojawił się kolejny odcinek na temat gadżetów, no więc kolejne zestawienie przydatnych przedmiotów, tym razem przedmiotów, które ułatwią nam obozowanie. Linka z karabinkiem marki Night Eyes, już ją rozbroiłem, jak widać tutaj po resztkach opakowania, trochę z tym walczyłem, bo jak zwykle zapomniałem noża, wiem, że to nie jest już śmieszne, ale ja naprawdę zapominam noża do tych odcinków. To jest żałosne w zasadzie. Tak wygląda sam karabinek z instrukcją, jak przeplatać przez niego linkę. Tak wygląda linka. No i spróbujmy ją napiąć. Po co napinać linkę w survivalu, bushcrafcie, w obozowaniu? No to jest raczej jasne. Przy rozpinaniu tarpa, przy wieszaniu sznurka do suszenia bielizny. No wiele jest zastosowań. W wielu sytuacjach musimy tę linkę napiąć i w tym pomoże nam właśnie karabinek. Wiążemy zwykłym węzłem do tego drzewa i wyobrażamy sobie w tym momencie, że jest to nasz tarp, który musimy napiąć dookoła drzewa. Tutaj jest rozrysowane na karabinku, jeszcze Wam pokażę, w jaki sposób należy przeprowadzić linkę przez karabinek. Karabinek na napiętą część linki. I co zrobić, żeby teraz całość napiąć i zawiązać? Po prostu zahaczam tutaj i ciągnę, napinając. No dobra, ale przecież jeżeli puszczę, to wszystko poleci. I właśnie po to jest ta ząbkowana krawędź tutaj, zawężająca się. Tutaj moją linkę mogę zastopować. Owijam i wprowadzam tutaj. Zaciągam. Całość się trzyma. Linka jest napięta, a jeżeli chcemy wszystko rozwiązać, i tyle. Opaski elastyczne, również marki Night Eyes. Do czego służą nam takie opaski? Sprzedawane są zarówno w zestawach, jak i pojedynczo, a raczej podwójnie, z tego co się orientuję. Co to właściwie jest? To jest elastyczne tworzywo. Wyginamy to dowolnie, później możemy to prostować. Jest to wielokrotnego użytku. Powleczone taką powłoką gumopodobną, wodoodporną oczywiście. Rzucenie takich szpilek gdzieś luzem w ekwipunku nie jest dobrym pomysłem, dlatego że później będziemy każdej szukać z osobna. Wystarczy taka elastyczna opaska. Okręcamy ją wokół tych szpilek w dowolny w zasadzie sposób. No i całość jest złączona. W ten sposób możemy łączyć nie tylko szpilki, ale i inne elementy ekwipunku, takie drobne szczególnie. Również takie opaski posłużą nam jako uchwyty. Gdzieś chcemy coś powiesić, na przykład w namiocie. O, i tutaj przyda się kolejny gadżet. Jest to lampka obozowa. Bardzo prosta. Z takim oto uchwytem. No i teraz jak to powiesić gdzieś w namiocie? Tutaj znowu z pomocą przychodzi nam opaska marki Night Eyes. Wprowadzamy. No i co? Zazwyczaj w namiocie wisi nam specjalny uchwyt na cokolwiek. No i przeprowadzamy przez ten uchwyt. Gdzieś sobie to zakręcamy w ten sposób. No i lampka ładnie wisi nam w namiocie. Ta lampka jest o tyle ciekawa, że popatrzcie, co się dzieje. Oczywiście ona świeci w ten sposób, taki standardowy. Trzeba dłużej przytrzymać, żeby się zapaliła. Świeci, razi po gałach, także jest dosyć mocna. Natomiast to jest tylko, według producenta, 60 lumenów, jeżeli dobrze pamiętam. Wystarczająco, jeżeli chodzi o lampkę obozową, dlatego że jeżeli ona by była silniejsza, to po pierwsze bateria by nam szybciej padała, a po drugie, jeżeli jest obozowa lampka silniejsza, to po prostu nas razi, a nie tego oczekujemy po lampce, która ma nam tylko oświetlić namiot. Odkręcam i coś takiego. I teraz ta lampka świeci całą swoją powierzchnią. Postaram się jako przebitkę tutaj nagrać, jak ta lampka świeci rzeczywiście w ciemnościach, bo teraz jakiś huragan. Coś się zerwało. Nagram przebitkę, jak ta lampka świeci w ciemnościach, gdzieś tutaj wrzucę. Czy bym ją kupił, nie wiem. Często przydaje się coś takiego, bo ja wieszam zazwyczaj czołówkę sobie z sufitu gdzieś tam w obozie i ona mi doświetla, ale po pierwsze to jest takie nie do końca dobre rozwiązanie, dlatego że ta czołówka świeci trochę tak kierunkowo, a ja bym chciał jednak oświetlić całe wnętrze namiotu czy też tarpa. No a to jednak po rozłożeniu będzie nam świeciło we wszystkich kierunkach.
Takim światłem też niezbyt rażącym. Myślę, że fajne rozwiązanie naprawdę. To są chyba różne tryby świecenia, tak. Zmieniamy je pojedynczymi kliknięciami. Dłuższe kliknięcie wyłącza lampkę. No i taka opaska plus lampka. Fajne rozwiązanie. 2 gadżety w jednym. Mata. Ale nie jest to zwykła mata, dlatego że jest to mata w rozmiarze S. Jak długa ona jest? To jest, z tego co wiem, 1,20 m. Taka oto mata. Czyli fajna, jeżeli siedzimy sobie gdzieś 2 osoby w terenie. Ale również przyda nam się podczas noclegu. Jeżeli sobie gdzieś tutaj plecak położymy pod głowę, no to ta mata powinna nam wystarczyć. 120 cm plus tam ileś tam 10 cm plecaka, powiedzmy 40-50. Dla niskiej osoby wystarczy. Wyższa osoba no, będzie miała wystające poza matę buty. Myślę, że fajne rozwiązanie typowo survivalowe, kiedy chcemy, żeby ten ekwipunek ważył jak najmniej, żeby był jak najlżejszy, żeby ta mata zajmowała jak najmniej miejsca w ekwipunku. No to jest takie rozwiązanie, że akurat izolujemy swój tułów, to jest najważniejsze. Gdzieś tutaj tętnice udowe, wiadomo, bo tędy traci się ciepło. Pachwiny, wszystkie te miejsca są izolowane, natomiast nogi już gdzieś sobie tam leżą w butach na ziemi. To jest dopuszczalne. Najważniejsze to izolować korpus, głowa może leżeć na plecaku, także to jest taka mata, no rzeczywiście, jeżeli bawimy się w taki styl ultra light. Jak ona działa? No jak każda mata samopompująca. Mamy tutaj zawór, odkręcamy i słyszycie, co się dzieje. Słyszycie albo i nie. Jak całość napełnia się powietrzem. Wystarczy, że teraz tą matę gdzieś położę, najlepiej na równym terenie. Całość napełni mi się powietrzem. Oczywiście mogę ten proces sobie przyspieszyć, dmuchając w ten zawór. Można jak najbardziej tutaj dmuchać. Grubość tego około 3 cm, także solidna mata. Dobrze powinna izolować, jeszcze to przetestuję oczywiście, ale nie muszę w zasadzie tego testować, bo mam tę matę w rozmiarze XL, taką samą i ona bardzo dobrze izoluje, także no ale zajmuje też dużo więcej miejsca po zwinięciu. Także ta mata, jeżeli bawimy się w stylu ultralight lub też wybieramy się w teren nie po to, aby tam spać, ale żeby po prostu posiedzieć, coś sobie upichcić na ogniu, wtedy taka mata, 2 osoby spokojnie się na niej zmieszczą. Jest miękko, wygodnie, izoluje od podłoża. Także pokazuję ją jako gadżet, bo nie jest to pełnowymiarowa mata. Pod głowę podłożymy sobie plecak i popatrzcie. Tu głowa, no ten grunt mi tutaj trochę mi grunt opada, ale nie zwracajcie na to uwagi. Tu głowa izoluje cały korpus, nogi aż poza kolana. Ja jestem dosyć niski, 1,78 m. To już ponoć nie jest mężczyzna. Mężczyzna jest od 1,80 m. No i tak, głowa na plecaku i tylko stopy mi wystają. Także taka mata S naprawdę może dać radę. Szczególnie jeżeli zależy nam na lekkim ekwipunku, na tym, żeby mata w tym ekwipunku nie zajmowała zbyt wiele miejsca. Po zwinięciu matę możemy sobie po prostu złapać taką gumą, żeby nam się nie rozłaziła, ale jak widać wypadł mi ze środka również pokrowiec do tej maty. Ochronny, także nie musimy się bać o to, że ona nam się zniszczy. No i dodatkowo w tym pokrowcu w kieszonce dodatkowa gumka oraz klej i łatka. Także na wypadek, gdyby nam się coś tutaj przerwało, powietrze zaczęło uciekać, mamy zestaw naprawczy do tego, także plus dla producenta za takie rozwiązanie, za taki dodatek, bo to się naprawdę przydaje. Ostatnim z obozowych gadżetów, jaki chcę Wam dzisiaj pokazać, jest zestaw garów. Leciutki, podejrzanie lekki. Czyżby było to trujące aluminium? Oczywiście, że tak. Teraz już pewnie wyłączacie Wasze odbiorniki wideo, ale spokojnie, to jest aluminium anodowane. A aluminium anodowane charakteryzuje się tym, że nie jest trujące, o ile nie zaczniecie tej warstwy ochronnej zdzierać. To jest rozwiązanie o tyle dobre, że aluminium nie truje,
a jednocześnie, a przynajmniej nie w takim stopniu jak te słynne menażki aluminiowe, no a jednocześnie całość jest lekka, no bo wyobraźcie sobie, że taki zestaw garów zabieramy w wersji stalowej w teren, szczególnie jeżeli mamy zamiar zrobić sporą ilość kilometrów, no będzie to ciążyć w plecaku, dlatego że jeżeli potrzebujemy zestawu garów rzeczywiście obozowego, to myślę, że aluminium będzie dobrym rozwiązaniem, no ale właśnie trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ono było anodowane, żeby nie truło. Samolot sobie leci, tutaj z powrotem lata, no a my bawimy się garami. Co my tutaj mamy? Garnek, w środku kolejny garnek, patelnia. No i tona jakichś dziwnych rzeczy. Ja bym od razu z automatu wyrzucił to nie wiem co to jest, jakieś plastiki. Mnie to tak trochę obrzydza takie coś. Takie plastikowe niby naczynia, jakieś miski, nie wiadomo co. No może i to jest przydatne rzeczywiście, żeby z tego zjeść, z takiego plastiku. Ale ja nie lubię, już wolę strującego aluminium. To aluminium oczywiście nie jest trujące, bo jest anodowane, jak już mówiłem. No i najbardziej interesuje nas to, co ten zestaw rzeczywiście tutaj zawiera w sobie. To jakieś tam dodatki to możemy sobie schować. Chyba że ktoś lubi z takich plastikowych misek jeść. Natomiast tutaj mamy tak, patelnię. Fajna, poręczna, z takimi typowymi w menażkach rączkami składanymi. Do ugotowania jajecznicy jak znalazł, z tym, że no warto tutaj rzeczywiście mieszać tę jajecznicę czymś drewnianym. No ten wiatr mnie dzisiaj po prostu dobije. Teraz to wszystko pozbieram. Czymś drewnianym mieszać po to, żeby nie zdzierać tej warstwy ochronnej, po to, żeby to aluminium nie stało się w końcu rzeczywiście trujące. No ale tak jak mówiłem, anodowane ogranicza wchłanianie przez nas tych szkodliwych substancji z aluminium naprawdę sporadycznie. Jeżeli wybieramy się w teren, gotujemy, to będzie to całkowicie bezpieczne. No a przede wszystkim lekkie, bo taki zestaw garów w wersji stalowej ważyłby naprawdę sporo. Nie wiem, czy komukolwiek chciałoby się takie gary w wersji stalowej nosić. Ten garnek solidny, z pokrywką do gotowania jakiejś zupy czy innego gulaszu. Mniejszy garnek, oczywiście nie musimy tego wszystkiego nosić ze sobą, bierzemy to, co jest akurat potrzebne. No i moim zdaniem też nie trzeba rzeczywiście bawić się w te plastikowe dodatki tutaj, bo wystarczy zjeść sobie z garnka, albo po prostu jeżeli gotujemy w tym garnku, czy też w tym, nałożyć z niego na tę patelnię, ona się świetnie sprawdzi jako talerz. Zestaw bardzo ładny. Myślę, że wart zakupu. Jak najbardziej. No nie wiem jaka jest cena, prawdę mówiąc, ale przemawia do mnie, no wbrew pozorom przemawia do mnie to aluminium. Ze względu głównie na wagę, bo jeżeli naprawdę mamy zamiar gdzieś w terenie podróżować, to nie możemy sobie pozwolić na ciężkie gary. No i to jest właśnie ten wiatr, także kończymy o garach. W tym odcinku powiedzieliśmy sobie o gadżetach trochę droższych niż ostatnim razem. To już nie jest 50, to już nie jest 70 zł. Niektóre przedmioty są w tej cenie, natomiast inne są droższe. Pełen zestaw tych opasek to jest chyba 130 zł, jeżeli nie więcej. Drogo. Ja wiem, że drogo, natomiast pokazuję Wam, że coś takiego istnieje. Być może ktoś będzie zainteresowany. To już jest tańsze, też firmy Night Eyes. Karabinek z linką, bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli nie chcemy się bawić w węzły, jeżeli zależy nam na tym, aby szybko napinać linkę, szybko ją rozwiązywać. Dodatkowo ma to dużo więcej zastosowań, o których być może wspomnę w jakimś odrębnym odcinku. Lampka, bardzo fajna, przydatna rzecz w obozie, która gdzieś mi tutaj wpadła. Ogólnie są coraz silniejsze podmuchy wiatru, wszystko mi się rozsypuje, te opakowania gdzieś tutaj i pokrowce latają, także będę się powoli zbierał, pakował wszystko. No a Was już teraz zapraszam na kolejny odcinek. No i co w kolejnym odcinku? Czy bierzemy się wreszcie za te systemy hydracyjne? Kilka odcinków temu wyrażaliście chęć usłyszenia o tych systemach. Później tak jakby temat ucichł. Także nie wiem, albo kolejne gadżety, albo systemy hydracyjne, albo całkiem inny temat. Dajcie znać w komentarzach, jakiego rodzaju sprzęt Was interesuje, o jakiego rodzaju sprzęcie chcielibyście usłyszeć w tej serii na kanale Millworld. No a tymczasem co? Na razie, trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.
to jest mój pierwszy kontakt z tego typu produktami. Muchy już atakują. Muchy, komary. Także idzie wiosna.